Wem jak miłość spełnią się najczarniejsze sny Andrzeja. Krystian Wieczorek. W 1417 odcinku Wem jak miłość okaże się, że Madzia Anna Mucha jest chora. Budzyński, który do tej pory chciał jej powiedzieć prawdę o swoim romansie z Anką Weronika Rosati, teraz postanowi ukryć przed ukochaną mroczną przeszłość, by nie narażać jej na dodatkowe nerwy. Co dolega Madzi z Wem jak miłość? Wem jak miłość Andrzej i Madzia postanowili postarać się o dziecko. Choć prawnik miał wiele obaw związanych ze stanem zdrowia ukochanej. Chodakowska po przeszczepie serca może przecież ciężko znosić ciążę. Przed podjęciem tak ważnej decyzji Madzia zrobiła więc kilka kontrolnych badań. Odwiedziła ginekologa i kardiologa, którzy dali jej zielone światło. Coś jednak przeoczyli. W 1417 odcinku Wem jak miłość Anka znów poprosi Andrzeja o spotkanie. A on pojedzie do jej hotelowego pokoju, okłamując Madzię, że ma służbowe spotkanie. Na miejscu Waszkiewicz poprosi Andrzeja o poradę prawną. A gdy on pochyli się nad papierami, kochanka dosypie mu coś do drinka. Mężczyzna na szczęście nie wypije trującej mieszanki i wróci do domu zaraz po niepokojącym telefonie Madzi. Chodakowska zadzwoni do Andrzeja, by zjawił się jak najszybciej, bo źle się poczuła. Idąc za ciosem, Andrzej będzie chciał powiedzieć partnerce całą prawdę o dawnym romansie z Anką. Ale Madzia znów mu to utrudni, twierdząc, że to co było, nie ma wpływu na ich wielką miłość. Chwilę później Andrzej dowie się, że Magda znów ma problemy ze zdrowiem. Wtedy postanowił nie mówić jej o tym, co łączyło go z jej koleżanką. Uzna, że tak będzie lepiej dla jej schorowanego serca. Ma rację? Pewnie jak na złość, właśnie potem Anka postanowi wyznać przyjaciółce prawdę. Anka osiągnie swój cel i odbije Andrzeja Madzi. Producenci Wem jak miłość. Zburzą najszczęśliwszy związek produkcji. Waszkiewicz nie pojawiła się w Warszawie bez powodu. Malarka chce odzyskać Budzyńskiego, z którym 2 lata temu łączył ją ognisty romans. W premierowych odcinkach Wem jak miłość w styczniu 2019. Waszkiewicz stanie na rzęsach, żeby odzyskać prawnika. Uda jej się to podstępem.
Po wszystkim Anka będzie nachodzić prawnika w jego mieszkaniu. Czy o ich ognistej relacji w końcu dowie się Magda? Czy Chodakowska wybaczy Andrzejowi zdradę? Fakt, że Budzyński zdecydował się na skok w bok z jej przyjaciółką, będzie wyjątkowo bolesny. Czy do tego czasu jak miłość Magda zdąży zajść w ciążę i zostanie samotną matką? Romans Anki i Andrzeja jak miłość to prawdziwie pogmatwany wątek. Wszystko przez to, że producenci nie pokazali ani nawet nie wspomnieli o tym, że malarka skradła serce prawnika. Dwa lata temu jak miłość zaraz po rozstaniu z Martą Dominika Ostałowska. Budzyński znalazł pocieszenie w ramionach Anki. Waszkiewicz zostawiła go dla innego, a on związał się wtedy z Magdą. Teraz artystka żałuje podjętej decyzji i chętnie wróciłaby do prawnika. Problem w tym, że musi go wyrwać z rąk zakochanej do szaleństwa Chodakowskiej. W tej kwestii nie będzie sentymentów. Anka wykorzysta fakt, że Magda wciąż traktuje ją jak przyjaciółkę. A wszystko tylko po to, by z zimną krwią zniszczyć jej na pozór szczęśliwy związek. To było do przewidzenia, że jak miłość Magda i Budzyński nie mogą być cały czas szczęśliwi. Kiedy skończą się ich problemy z prawniczką Karoliną Iga Górecka? Która oskarżyła Andrzeja o próbę gwałtu, zaczną się kolejne nieporozumienia. I znowu przez kobietę, która ulegnie urokowi Budzyńskiego. Chodzi oczywiście o bohaterkę, którą zagra Weronika Rosati. Znana aktora wróciła na plan jak miłość po 13 latach przerwy. Kiedyś była dziewczyną Pawła Zduńskiego, Rafał Mroczek, ale w nowych odcinkach. Jak miłość jesienią okaże się, że łączyło ją też bardzo dużo z Budzyńskim. Na Instagramie Weroniki Rosati internauci mogli już zobaczyć zdjęcia z planu jak miłość. A w naszej galerii zobaczycie zdjęcia z randki Budzyńskiego z Anką w Krakowie. To wtedy wyjdzie na jaw, że Anka była kiedyś kochanką Andrzeja. Dlatego tak czule zareaguje na jego widok. To mizianie po ręce, to była wracająca przeszłość, bo się okazało, że Budzyński i Anka mieli kiedyś burzliwy, płomienny romans.
teraz to wspomnienie wraca. I Anka nie będzie Andrzejowi obojętna. To będzie trudne dla mojej postaci, bo jest zaangażowany w związek z Magdą. Anka będzie miała tura i wernisaż i zostaliśmy na niego zaproszeni. Powiedział Krystian Wieczorek w rozmowie z portalem interia.pl. Wieczorek przyznał, że przyszłość Magdy i Budzyńskiego wem jak miłość stanie pod znakiem zapytania. A była kochanka Andrzeja będzie chciała go odzyskać.